my beat, Molly my beat, yeah, yeah. Molly my beat, 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 Molly my beat. I'm in that league, Molly my beat, Molly my beat, Molly my beat. Welcome to the Crypto Speculation channel. The material contains English subtitles and the content is made in Polish. Witam na kanale Krypto Spekulacja, Handels Dream, Cow, Chalchodent o Shiba Predator.com. Czas na kolejną dawkę informacji, bardzo długą, dlatego ten materiał warto podzielić na kilkanaście rozdziałów w swojej przestrzeni czasowej. Uważam, że nie jest tutaj zmarnowanie czasu nie tylko na spekulacjach, ale także na fundamentalnych połączeniach blockchain i nie tylko. Z tego co widzę, to będzie update numer 19 i ten czas dość szybko leci. Jesteśmy na tym markecie już powyżej jednego roku czasu. Ja nazywam się Kamil Zajosz, zapraszam na kolejną dawkę informacji. Na początku oczywiście pozdrawiam grupę tutaj z wschodu, Iran, grupa perska, Polono, Parsi, Polono. Ta grupa zamknięta, mieli tutaj możliwość wejścia z naszej polskiej otoczki do międzynarodowego community grupy skupiającej się, tutaj czy to fanatyków, ale myślę, że entuzjastów podążania za tą samą gwiazdą, którą potencjalnie podąża Ryoshi. Czy będziemy dobrze podążać i szukać kolejnych wskazówek, tam rozwiązywać? Czy dowiemy się czegoś więcej? Myślę, że cierpliwość, wyznaczenie sobie czasu i research to jest ta budowa. I ewentualnych chętnych, to już tylko zapraszam do kontaktu, ale te drzwi na pewno nie będą tutaj, że tak powiem, bezinteresownie otwierane. Myślę, że tutaj respekt i szacunek w wykonywaniu tego rocznego czasu się należy. Także pozdrawiam i delegację francuską, która jest aktywna i dołączyła. Myślę, że kolejni także będą dołączać międzynarodowe osoby, które też ambitnie działają przy tym ekosystemie, potencjalnym ekosystemie i całej otoczki wokół niej i nie tylko, ale zapraszam na inne materiały, m.in. Toad, który miał ciekawy występ, będzie update kolejny, Ethereum Toronto, także Osaka, to w Japonii dość interesujące miejsce i połączenia. Czarna Black Sheep też możemy tutaj wyczytać z ust, a także kolejny Snapebrook update będzie miał miejsce. Osaka w swoim otoczeniu. Także ten event Ethereum Toronto miał swoje miejsce, do tego też się odniosę dalej. No i w tym materiale dzisiaj sobie przeglądamy bardzo dużo informacji, tych zebranych z community. I pamiętajcie, to jest tylko moje spostrzeżenie. Ja tylko dodaję swoje tutaj opinie. Negujcie, piszcie w komentarzach, kto w kolejnym update'cie to rzucimy. I także sporo materiałów z Telegram, zdjęć, wypinek tutaj będzie zarzuconych. No i na końcu też rzucimy sobie spekulacyjne warstwy, także to, co na Telegramie się dzieje. Ja zapraszam także na Twitter Kryptospekulacja, no i Telegram Kryptospekulacja. Tutaj też różne tematy się przewijają, m.in. Kadabra, Oli. Widzę, że został utworzony kanał na YouTubie, także czekamy na jego nagrywania. No i czekamy na Kadabrę, na ten Crypto Freestyle, już zapowiedziany jakiś czas temu. Nawiązując do tych update'ów na dzień dzisiejszy, ja też tutaj dodam, że niektóre posty z Twittera nie istnieją po dziś dzień, które chciałem zarzucić, a już nie pamiętam, jakie to dotyczyły oczywiście. No i nie jest to pierwszy raz, zauważyłem, niektóre tweety są z tej platformy usunięte, czy też posty. Co się więcej dowiemy, czego więcej dowiemy w ostatnich czasach, predyspozycjach od ostatniego update'u. Ja myślę, że też stworzymy szybki materiał dla nowych uczestników, czym jest Cabo.com, taki materiał 15-minutowy dla nowicjuszy. Wiadomo, można się odnieść do wszystkich update'ów wcześniejszych, ale to już jest chyba około 20 godzin czasu ten serial trwa. I ja też w międzyczasie w swoich update'ach będę takie podstawowe informacje zarzucał, ciekawostki, bo jest tego, jak wiecie, naprawdę sporo. Nie wiem, czy taki materiał się uda stworzyć, bo co tam zawrzeć, to chciałbym wszystko, a
czas ukaże. Handelsrim Cow, oficjalne community od tego czasu, 10 sierpnia mamy .x, to ten odnośnik co do rozpakowywania, tak rozumiem, i też tej platformy Elona Muska X tutaj narracyjnie jest rozgrywana ta informacja, a też w dniu wczorajszym, jak widzieliście ten tweet Elona Muska na temat platformy X i widoczne tam kroki, to sobie też zobaczycie dla tych, którzy jeszcze nie mieli wglądu. Childhood's End, portal prowadzony przez community, co nam w ostatnim czasie tutaj zarzucił, to Piotruś Pan, no i ten Shibarium 1 Salmon Smart, który był aktywny w tych 2 dniach konferencji w Kanadzie, w Toronto. Ten czas tyka. Neurland i to miejsce, czekamy tutaj potencjalnie na ten stablecoin z Ryoshi Vision, mianowany jako SHI, ale swoją nazwę może uzyskać inną. I jak ten cały proces będzie wyglądał, jak będzie mintowany i jaką rolę tutaj Childhood's End może odnieść nie tylko w tym ekosystemie, ale w każdym ekosystemie, chociażby, tutaj mówię w mojej opinii, chociażby tego Bridge Mostu, mintowania stablecoin i tej całej korelacji, jaką może ta druga gwiazda po prawej przynieść. I jak pamiętajcie, tutaj ostatni wpis, który może przykuć uwagę. Pamiętaj, że nie wszystkie twarze są prawdziwe i nie każde słowo jest szczere. No i tu należy poruszać się ostrożnie po tym królestwie cyfrowej zagadki. Childhood End, jak tutaj też są komentarze w tej kwestii. Co u Insider, na którą większość skupia swoją uwagę, to ostatnio zmienione tutaj bio Twittera z tym kodem. Odnosiliśmy się do tego w ostatnim update. No i to w skrócie to jest ten kod, który jest uchwycony z wszechświata, tutaj obcych, EBEN, jak tutaj Sara informuje. A ten znak dużo wcześniej też był przekazywany w naszych źródłach. No i ten EBEN, ten kod także w tokenie Bait Idea jest zarzucany. Ja tutaj odniosę się do wcześniejszego update'u dla tych, którzy ten znak chcieliby uzyskać. No a raz z tym wpisem był także wpis właśnie na mediach społecznościowych o tym ebenie. To taka ciekawostka. Frontrun kolejny. Shibarium 1 aktywne podczas właśnie Ethereum Toronto i nie tylko, bo też dali swój post na temat tego stablecoina, który widzieliśmy w ostatnim czasie przez PayPal USD stablecoin wykonane. Jak wiemy, tutaj są te funkcje mrożenia i tak dalej, a nie o to w tej decentralizacji chodzi. No i czy ta wizja Ryoshiego SHI właśnie jeszcze nie wydana? Will change the game, jeżeli te wszystkie informacje łączymy z tego, co ma się wynieść i tych jeszcze nie opublikowanych, niewidocznych, no to jest to naprawdę wielka gra, wielki plan w tym świecie krypto, aby raz rozwiązać ten czas. Czy jesteśmy w przeszłości, przyszłości? Zacytuję te słowa Sary, a to się można odnieść do tych wcześniejszych lat, jak sobie można potencjalnie szansę dać. Oczywiście to są nie porady inwestycyjne, a to wszystko poświęcanie czasu na ten research. A też taka ciekawostka, że jak Ryoshi i Ryo, no to zobaczcie, to dla tych pochodzenia Ryo było pierwotnie jednostką uwagi pochodzącą z Chin i to zostało właśnie zastąpione systemem opartym na jenie. To taki kamyczek warty uwagi. Tak, 16 sierpnia ta gwiazda migocze, jak pokazuje Piotruś Pan, 2 gwiazdy po prawej. No i też na Ethereum Toronto to zobaczcie, oczywiście w nawiązaniu, które ma, dlatego Childhood's End w nawiązaniu otoczki tego dolara, nie hashtaga, zera, jest tutaj nawiązywane w różnych znakach przekazywane. Czy tutaj nie pomijam jakichś postów pod komentarzami, bo to też jest dość istotne, a są takie tutaj informacje zawarte. Też swoje 5 minut zarzuca Ryoshi China odnośnie tego PayPala stablecoina.
jak tutaj zarzuca informację, że nasz projekt jest w fazie testów beta i obecnie obsługuje te różne stablecoiny. To bardzo ważny tutaj aspekt. I tutaj już kiedy SHI będzie opublikowany, kontrakt zatwierdzony, bezpieczny, no to ten system płatności jako SHI dostosowujemy. Tak, oczekujemy razem tej chwili, jesteśmy Ryoshi, podążamy za tą samą gwiazdą. Ja dodam, że Sara też miała odpowiedź na te konto Ryoshi China kiedyś to w update'ach było i uznała go jako nie larpa, także to też jest ważny element tej gry. Ja też od siebie dodam, że te wszystkie kropki połączone już są dla mnie wystarczające i te update'y są robione dla community, a jak się oczywiście coś ciekawego pojawia, no to w tych pierwszych informacjach chcę przedstawić i tu jest właśnie dość ciekawa informacja na temat Enkidu. I myślę, że ciężko teraz się mi odnosić do różnych kwestii, bowiem Enkidu, jak wiecie, tak, rozszyfrował manifesto i jest uważany jako ten, główną postać, która dowodzi teraz, co dalej z A Hunter's Dream, jak ten kod będzie rozszyfrowany. Ja dodam, że po moim jeszcze researchu udało się dojść głębiej, gdzie on z tego samego profilu wypowiadał się w roku 2021 i to był ten czas Shibarium, Shiba, ten hype i nie tylko, ale miał swój wątek na bardzo ważnej grupie DeFi na temat właśnie DeFi i tej otoczki CVX tokenu. A jak wiemy, ten token Convex Finance przez deployera Childhouse and All to jest bodajże ten portfel największy, posiada go bardzo, bardzo dużo. I takie łączenie kropek, że w tym samym czasie Enkidu w 2021 roku już nawiązywał do tutaj tych DeFi stablecoinów. Ja też na końcu materiału pozwolę sobie zarzucić odpowiedni wpis do publikacji, bowiem niektóre rzeczy powinniśmy też szukać i rozwiązywać zagadkami dalej w tej większej grze, jaka jest za nami. Co tu chcę się jeszcze odnieść? Dlaczego Enkidu napisał, że she is building, ona buduje, a nie on, Ryoshi, jak możemy dojąć się, że to jest płeć męska. Ryoshi jest wszędzie na blockchainie i myślę, że to jest postać według mnie taka wirtualna, rozproszona w tym całym kryptoświecie, jak Satoshi Nakamoto, tak i tutaj jest Ryoshi. Shihi, no właśnie, tak jak i możemy się domyśleć, czy Sara jest Shihi, tak. W tej kwestii she is building, ja łączę sobie jeszcze schemat jeden następujący. Czy Enkidu to może nie jest he jako Ryoshi też przez niektórych utwierdzany? Albo w drugiej stronie jest jeszcze inny temat. Temat poruszony na medium Mephisto Osaka. Jest to temat dość ciekawy, niektórych kontrowersyjny, ale po połączeniach blockchain mamy czarno na białym. To w materiałach zapraszam na temat Osaka, gdzie Shib Inu Deployer miał tutaj swoją ingerencję z walletem, który jest teraz bardzo mocno przy Osaka, a także insiderzy na temat Osak się wypowiadają. Powiem tak, że tutaj mózg czasem już paruje od tej kwestii i wszystkiego tutaj nie ujmuję, bo tych rzeczy jest bardzo dużo, ale dlaczego tutaj zmierzam, że she, a nie he? Mam nadzieję, że tymi moimi wypowiedziami nie urażę niektórych i nie zdradzę tutaj niektórych wątków, które nie powinny mieć miejsca, ale to jest research, a jak tutaj Mephisto informuje, research będzie nagrodzony dla tych, co robią i tutaj cierpliwość jest teraz kluczem. Dlaczego ujmuję tutaj she? Dlatego, iż w swoim medium, gdzie Mephisto wyszedł, nawiązuje też do Ryoshi. I też to medium jest opublikowane przed wpisem Enkidu. On tutaj umuje, że Ryoshi jest she i dlatego wysłane zostało 50% supply na wallet Ryoshi, który potencjalnie przy lepszym markecie już na Bluranie ma zostać spalony przy Osak. Protokol Japonia to miejsce, gdzie powstała Shiba Inu i teraz tam Black Sheep, czarna Shiba Inu, jako Osak został uwolniony w świat krypto. A więc raz, wpis Mephisto o Ryoshi to jest she.
i 2 połączenia blockchain. To taka moja zagwozdka, że Ryoshi jest w takim razie osobą żeńską odnieśniku poprzez Enkidu, a także Mephisto. A kto jest w takim razie He? Czy to Enkidu? Czy może Mephisto? To jest to spekulacyjne powiązanie w tym wpisie i nie tylko. No i to, co rozgrzało ostatnio, ten wpis Elona Muska, który był opublikowany 2 dni temu. Tak, oczywiście wykres w tym samym czasie zareagował bardzo pozytywnie na Hunter's Dream. Sam Elon, jak tą platformę X promuje, też ma swój tutaj wgląd wizualny, zmienić otoczenie, aby ta platforma lepszą miało tutaj predyspozycję, przepraszam za mój język polski, którego nie używam na co dzień. Dlatego też Elon tutaj skomentował pod tym wpisem jeszcze, że pełen obraz pozwoli Ci na wgląd tutaj lepszy, pewnie zobaczyć całość. No i zobaczmy sobie tą całość. No i tu już nie muszę nic dodawać, te kruki w prawym górnym rogu latające. Kolejny sygnał, tak przekazany. Ja pamiętam tą grę z Shiba Inu. Też takie wątki ciekawe tutaj było. Ale w tym świecie pełnym zagadek uważajmy. Natomiast nie jest to tylko jeden, tutaj zwłaszcza dla nowych, może pomyślą, że wyśmieją to jak spekuluje, ale to nie jest. Znaczy, w tym etapie jest to bardzo ważny już znak przez Elona, a dla nowych może to być wyśmianie, więc tutaj warto do tych wcześniejszych materiałów zarzucić. Ciekawostka taka, tutaj też community dało znak. Pełen wallet tutaj przywiązywany, który przez SBF i tak dalej. 9 dni temu wykonał transfer A Hunter's Dream w tutaj dość mocnej, bo to jest 4, nie miliarda, biliony tutaj mamy, tak, jak się nie mylę, więc no ten wallet i tak, zobaczcie, kiedy swap wykonał 491 dni temu w Hunter's Dream, no i teraz wysłał te tokeny tam, sobie leżą. To też taka ciekawostka na marginesie, każdy może ten wallet śledzić, przekonać się, co dalej swoją drogą będzie wykonywane. Dla tych, którzy tutaj szukają technicznych spraw, to te materiały będą zawarte pod tym materiałem wideo. Odnośniki techniczne, statystyczne, jak tutaj ten kontrakt został osiągniony, też stabilność marketu i zaufanie community. Natomiast oni już ten wcześniejszy audyt mieli przez inną tutaj wykonywaną firmę, którą, jak też komentowało community, samo się tak, oni sami ich wybrali, więc dlaczego, czy zgłosiło też to temat historyczny, ale okej. To właśnie dla nowszych osób informacja, także przypominająca, ciekawa, bo tych zagwozdek jest pełno. Może też taki materiał zrobię tylko przypominający kiedyś 15-minutowy, spekulacyjny, które te fragmenty wyjąć. No i to pamiętny dialog 2022 rok jednego użytkownika z giełdą. Nie wiem, czy to było giełda Huobi czy MEX. Aby ujawnić ten wątek, wtedy wszyscy doszukiwali się, dlaczego tyle giełd wylistowało nagle bez niczego Hunter's Dream z takim liquidity potężnym, bez white paperu, bez strony. No bo tak było, tak? W pierwszym dniu tam ilość giełd by była duża i jak tutaj mieli odnośnik, że oczywiście nie może powiedzieć informacji. Jeszcze raz nie udzielę tych informacji, no ale daj jakiś jeden tylko znaczek. Posłuchaj, mogę powiedzieć tylko tyle. It's a big project. To jest taka tylko nawiązka do tych historycznych momentów. Lecimy dalej. Co tutaj jest? To też przypomnienie, że właśnie Hunter Ryoshi, nie zapominaj, tak, to było 13 dokładnie giełd with nothing, tylko smart contract i tyle, i 10 milionów liquidity i żaden inny projekt z tak mocnym liquidity w pierwszym dniu na listingu. No tutaj tajemniczym mówimy, nie jakimś już weskami i tak dalej, innych memcoinów publikowane.
To też historyczny, pamiętny moment, nie na teraz, bardzo starszy. Też przypomnienie tutaj konwersacje z giełdą MEX, którą no, jest tutaj dość potężnie. Ja też dodam, że drugie zapytanie od nich otrzymałem, o tutaj te reflinki, oczywiście nie będzie żadnej gry na kryptospekulacja, ale tak tylko grając z nimi zapytałem, ok, będzie ten reflink, jeżeli uzyskam jakieś informacje na temat ekosystemu Kało-Kłom po raz drugi temat ucichł. Także tak sobie ja z mojej strony rozgrywam. Gorzej będzie jak odpowiedzą i ten reflink będą chcieć, więc wtedy tutaj community wy podejmiecie decyzję. A ewentualnie wszystkie korzyści będą w loterii lotto dla community rozdysponowane, ale wątpię, tylko taka gra. Okej, tak, to był komentarz. Diablo 3 Ewa, to też Macmillan, Dodge Designer, te postacie tutaj grają z nami, czy też publikują ciekawe zakamarki w tym labiryncie gry. Został usunięty, nie mów się, że ten został usunięty przez Ilona. Jeszcze kilka chwil temu był, a to odnosiło się do grania z Power. Momencik, spróbujmy. Już nieraz takie wpisy były usuwane przez Ilona różnorodne. Został usunięty. A jeszcze kilkanaście minut temu był widoczny, ale zrzut ekranu jest. No dość ciekawy temat, bo ten wpis odnosił się do Power, czyli We Play with Power, to pamiętamy Shibetoshi Nakamoto, Dogecoin, nie byle kto, nie pierwszy raz, drugi, trzeci i kolejny, tutaj odnosi się do grania z mocą, a także wcześniej Sara odnosiła się co do gry z grania z mocą. No i to tylko potwierdza jeszcze bardziej tutaj te ciekawostki, tylko wpis Shibetoshi Nakamoto został, Play with Power, także to był kolejny taki frontrun, Sara, Elon, Shibetoshi Nakamoto. Oczywiście w perspektywie Ilona to się odnosiło do jego platformy X. Też spekulacyjnie niektórzy, którzy rozgrywamy ten ekosystem Hunter's Dream, czy tam się pojawi ten system kryptowalutowy, płatności i tak dalej, social media zdecentralizowane, tutaj czy Elon wybierze tego kruka i tak dalej, i to przejście przez Elona z Twittera X na ten blockchain, połączenie tych wszystkich zagwozdek. I też jego wpis 2 dni temu, 18, Elden Ring to jedna z najpiękniejszych dzieł sztuki, jakie kiedykolwiek stworzono. A ten Elden Ring, pamiętajmy, że odnosi się do już tego Blueborn, tak narodził się Cow, Krug, A Hunter's Dream. Cow tutaj oznaczone, co to oznacza ten skrót, dlaczego A Hunter's Dream, Cow, no to też jest różne są spekulacje, czy to ten rybak Ryoshi, też do wrestlingu się nawet odnosi i nie tylko. Elden Ring, zobaczcie, to był 3 lata temu wpis na Reddicie, Cow. 3 lata temu Elden Ring. To oczywiście możemy spekulować pod grę, ale czy tutaj Elon już wtedy na to nie zareagował? Jeszcze kilka ciekawostek. To też ta informacja Ilona, że ten SpaceX, tak, sold jego bitcoiny. Ja tutaj oczywiście nie wypowiadam się w tej kwestii, tam chyba chodziło o całą wartość na dzień dzisiejszy, ale numerologia jest dość ciekawa, bo chodziło o ilość, jaką tutaj jest przekazana wartości 373. No i ten Max Total Supply, tam numerologia 369 to nie tylko ten pierwszy zakres, ale też końcówka Max Total Supply o Chatcoset 373. Spekulacja, czy też ciekawy zakąsek w tej całej grze. Ostatnimi dniami bardzo ciekawe tweety Ilona i jednym z nich jest też ten wpis na temat X jako ludzkość, kolektyw, świadomość i jak to możemy odczytywać w naszej spekulacji. No, można odczytywać różnie, ale też można odczytywać, że te słowa odnoszą się co do też Childhood's End jako kolektyw, konsensus i ta powieść Artura Clarka, Koniec dzieciństwa. No bo ten koniec dzieciństwa w tym stablecoin może faktycznie nadejść i ten stablecoin z Ryoshi Vision poprzez, pamiętmy, te powiązania mogą faktycznie się wykonać. Ale to jest przypisywanie narracji, może inne projekty sobie tą narrację też swoją przypisują. Natomiast tu łączymy kropki w tych tematach. To też ten koniec dzieciństwa i ta wizyta Ilona w Japonii, oczywiście z tym też koncertem Grimes
i te ich dziecko o nazwie X. No i ten projekt Koniec dzieciństwa jest dla niego prawdopodobnie wykonany. Tak, to jest spekulacyjnie wszystko nawiązywane, ale też fundamentami. No też taka ciekawa, że informacja, że Elon pojawił się w Japonii, też tutaj Osaka, to miejsce, gdzie Shiba powstała i też po launch Shibarium na drugi dzień te informacje. Zobaczcie, jak to wszystko się fajnie zbiera w perspektywie. A też Vitalik Buterin w Japonii się pojawił, a jak wiecie, tam też miał swój akces przez Shiba, Black Sheep, to tak nawiązuje, no i ma tutaj swój moment, może, rozmowy, też ten prezes fundacji Ethereum i nie tylko, no i tam może Elon, gdzie też wskazówki były zarzucane. Pamiętajcie, marketing w Iranie, kto przewidział wcześniej, Elon się tam pojawił, plan Paris, frontrun, kolejne wyprzedzenie Sary, Elon w Paryżu, Toronto, ta Ethereum Toronto, Kanada, ten pas zarzucony z Toronto, Kanada, no i Japonia na tym pasie, Elon w Japonii. Czego chcecie spekulacyjnie więcej? Możemy zapytać siebie samych. Jak już fundamentalnie takie mamy podkładki. Quom, co z Quom? Shiba Predator, Quom One jako zdecentralizowany Layer 1. Według manifesto Handels Dream Liquidity właśnie tam zostanie przeniesione. Czy po części, przy całości, to już tylko czas pokaże. Jak to też Katie tutaj aktywna w community o Quom i nie tylko. No i też przypomnienie dla tych, co pytają o walidatorze, jakie mogą tutaj mieć korzyści. Wszelkie dokumentacje są na Quom One, dokumenty przedstawione. Także to, jak zobaczcie, niezwykły meme coin z brzydkim logo według niektórych, a to logo przecież może zostać na pięknego Predatora Shiba zmienione. No i to też taka ciekawostka, że jak Shibarium wyszło i jak miało swój oddźwięk z tymi problemami w cudzysłowie, tak, czy tam ta stracona ilość dobrych milionów nastała, to według fizyka blockchaina tak, a jakoś tam cicho medialnie nie odnoszą się do tego. No i tutaj Shiba Predator jako ten drapieżnik pokonujący Quom, Shiba jako Quom One może teraz swój oddźwięk i na tym się żywić w cudzysłowie, jak to napisał blockchain fizyk. No i to według tych wszystkich update'ów, jakie wykonuje, ma swoją logikę. Czekaliśmy ten start Layer 2, aby teraz wystąpił Layer 1. To wszystko się łączy w całość, ten marketing, który też może wyjść, a jak Quom One ma wystartować, to też prawdopodobnie, czy uwierzymy, czy fantazyjnie, no to wszystkie giełdy nagle tutaj swoją uwagę zwrócą i nie tylko, ale to jest tylko moja spekulacja. Czy tak faktycznie będzie i technicznie faktycznie wykonane, no to czas ukaże, bo też bierzemy drugą stronę płotu, że może być totalny porażka, tak? Ale jeżeli to budowanie jest wykonywane krok po kroku z insiderami i fundamentami, obok też Handels Dream, no to inaczej nie powinno być miejsca. A też jak Quom z celem powstał, no to też zwróćmy uwagę. Też tutaj informacja od Sherlocka, który prowadził w ostatnim czasie na X Space swój i też była wzmianka na temat Quom i nie tylko. Ja sobie pozwolę te odcinki tutaj zarzucić. To mamy dwa rodzaje wypowiedzi. Pierwsza chyba dość 3-minutowa, 4 muszę ją odnaleźć. Built on our testnet, so you can be one of the first offering your service on our mainnet when we launch. Tak, And yeah, that's like the main thing that Quom does. We're making a L1 based of the technology from Cosmos. We also have the Ethereum virtual machine, and we have like a consensus mechanism that's like one of the top of the class consensus mechanism, and it's like kind of just to have like a short comprehension, because I don't think we are also interested in exactly how the technology works. It's just for everyone that doesn't know yet.
It's just like you can stake your Quorum, and this will then lead to like you becoming a validator. You also can run a node, which is kind of just like the name says, like noting every transaction down. You need like a normal computer for that kind of stuff. And for this to become a real validator, you need 100 billion Quorum to become a validator. And then your stake in this system of validation then represents a part of this consensus mechanism, which has been multiply tested by Cosmos already. And it works in a way that if 1/3 of these validators don't kind of fuck up the system, then everything works fine and nothing can happen and all transactions run like they're supposed to. So that's like a short introduction to what the Quorum Layer 1 security looks like. It's all based off Cosmos. We're kind of a fork from the Evmos chain that's already with the decentralization aspect and the meme community building around it. We will probably have some more force in the market as memes control the world, as Elon Musk say. And we have a few people here also from some project that are kind of connected. And maybe someone from Cow, as I see one or two people here with a Cow logo. Felix has already left, as I've seen. But maybe if someone wants to say something about Cow, you're invited to come on the stage, as I'm no expert on that. So if, for example, the COQ man, if you want to say something, don't be scared. We're also not recording this here right now. So that's just for us here. If we get like some bigger spaces with more names in it, then of course we're going to record it. But I think for now in this smaller circle, we are all fine with just saying things here to each other. And if someone has questions after the space, then they're welcome to just ask us personally. And yeah, I see from the Cow, like for example, the Cow community, I'm just going to say what I know. They're kind of building a decentralized social media platform. And that we also had some connections with them in the beginning of our journey, that they said they're going to for sure migrate to the layer 1 once it's ready. There was, of course, like some beef and stuff, as it always is with decentralized communities. It goes up and down and stuff. But I think once everything is finished and the time is right, we will all come to a common denominator. I'm not sure if that's the proper English word for it, but I'm sure we're all going to come together one day again and be big friends with all the communities that are connected with us. And yeah, we also have Crypto Joker here, and maybe he has some spare minutes to tell us a little bit about Snail, which is a meme coin which aims to connect many different coins and projects together. So, Mr. Crypto Joker, are you willing to say something? Do you have some time right now, or is it not the best? Tak, tutaj też swój akces miał Joker, jak się nie mówię, i on też przypominał, że oczywiście ten Snail Block nie jest powiązany z ekosystemem, ale też to nawiązanie miało swoje miejsce. No i Sherlock, on też, tak widzicie, też aktywnie po różnych sferach tutaj swoją działalność wykonuje. A uważam, że takie wąskie grono właśnie osób mało znanych, cicho sobie tutaj szukających, rozwiązujących te zagadki, może w końcu te kropki dobrze połączyć. To też nawiązanie do Vegety i Songo, tak? Goku Vegeta. To też to nawiązanie X i Doge płatności, jedna z nich, która ma mieć miejsce. No ale też te karty Quorum, które były przedstawione, aby na nie bardzo zwrócić uwagę, przedstawiają różne wydarzenia z tutaj przyszłości, jakie się wykonują. Między innymi z jedną takich kart jest Dance, Fusion Dance, czyli tutaj to połączenie Vegety, Son Goku, jak się nie mylę, a to wypowiedź też wcześniej wypowiadał się ktoś tutaj z insiderów, że ten Quorum to ma mieć tutaj taki swój jak połączenie Vegety i Songo. Nie wiem, czy nie była nawet Sara, tak? To też te rzuty chyba na końcu tutaj będę gdzieś miał.
Także te karty, no można sobie zobaczyć, tu wszystkie są dostępne na ich stronie, między innymi też ten The Merch, Satoshi Bitcoin, też sporo, chociażby o Vitalika, ten zrzut Rager Shiba, tak, gdzie te tokeny zostały no sprzedane de facto kolejno i te wszystkie łączenie kropek Ilona jako The Insider może też mieć swoje miejsce. No. I te karty są, jak wiecie, od roku czasu. No i ta walka, która ma być też Ilona z Zuckerbergiem, ta karta też tutaj Toma, tak, przedstawiona jako Facebook, community kontra Facebook. Ta walka była dość ciekawa. Swoją drogą, dla przypomnienia, Qom to też jest tutaj, tak, miasto w tym hrabstwie w Iranie. No a jak wiecie, to tutaj Iran, Persja i to wszystko się wywodzi. Ja pamiętam, gdy pierwszy raz tutaj koledze wspominałem o Qom, który no, też nie miał informacji o krypto, wyszukał pierwszą informację, dał mi odpowiedź, no nawet nie wiedziałem, że Qom to jest miasto w Iranie. To też tak pod tym właśnie działalnością grupy perskiej, gdzie no ja osobiście szanuję i respektuję. Okej, i w dalszym wątku to już będą tutaj bardziej tematy nie tylko spekulacyjne, jakie się pojawiają. Jak wiemy, Ewa zaczyna dość więcej na temat nie tylko tutaj tych serc, róż i też tutaj platformy X, ptaka czarnego, kruka wrzucać i to było z dzisiaj, tak? Jak widzę. Ale chciałbym przejść może do informacji innych. A, jeszcze tutaj, jak widzę, tutaj Ewa też zarzucała ten sam obraz, co Elon Musk jakiś czas temu. Corvus to ta droga, która jest sukcesem i to ułożenie gwiazd. Jak pamiętacie, też Elon zarzucał to zdjęcie chyba w tamtym roku, tak? Przy Childhood's End, Corvus. Na Ryoshi profilu też możemy taki Corvus uzyskać z gwiazd i także to jest takie łączenie kropek na temat Ilona, kto kontroluje memy, kontroluje uniwers i też to jej wpis, tak, z tamtego one of the best memes, Childhood's End. Panowie i panie, wiemy, możemy mieć autyzm, ale to raczej nie na tym polega. To jest dobra gra, która musi mieć, powinna mieć tego typu zadania, bowiem byłoby zbyt łatwo i przyjemnie, nie że tylko się wzbogacić, bo tutaj większość niestety szuka wzbogacenia pod tym kątem, a my tutaj też szukamy dalej, bo ten stablecoin to może mieć ciekawy swój zarys przesłania dalej, to choćby o to Ewa ułożone kruki w kształcie serca, I love you, to też wpis Ilona wcześniejszy, ale okej, mam tutaj oczywiście 3 foldery o Qom, te wszystkie informacje z ostatnich czasów, jakie miały miejsce. I też dodam, że nie będę pamiętał może tutaj wszystkich odnośników. Enkidu pozwolę sobie zostawić na koniec. To możemy w takim razie zamknąć. A zostawić to wszystko. Dla przypomnienia, Shibarium One, wspominaliśmy do odpowiedzi Ilona Muska w tamtym roku. Zobaczcie, to tak na przypomnienia dla nowych, właśnie odpowiedź kruka. Odpowiedź kruka. To jest wpis Satoshi Kusama tutaj podczas tej Ethereum Toronto. Nic specjalnego tutaj uważam, według mnie. On się tutaj wypowiadał na temat, dlaczego napisał, że SHIB jest większy niż X. I jak tutaj mówię, że kiedy pisał, to nie robił tego tak bez intencji. I myślę, że tutaj budowana jest no, ta droga bardzo dobra od wizjera Yoshiego. A jak wiemy, Satoshi Kusama, Sara i te inne odznaczniki, możemy zobaczyć, jak to jest rozgrywane spekulacyjnie. Chociażby ten odnośnik do Toad nawet, tak? Wiemy, Satoshi Kusama. Oj, to też w następnym update'cie poruszę ten temat. Czyli ten killer Pepe, tak? Za to, co zrobili odpowiedź, pretekst Shibarium
na Pepe będzie. Tak, Saitoshi Kusama, I'm just doing my role. No i tak, jak Sara pisała, Saitoshi gra dla nas, a tam mogą nawet o tym nie wiedzieć, że tak to się odgrywa. To jedno z wideo, czy to się odnosi do Metaverse Shibarium? Shiba, to jest stary materiał dla przypomnienia. Tutaj zwróćcie uwagę na to piękne drzewo, tak, różowe, tutaj od razu się Japonia kojarzy, rzecz jasna, tak, to Ryoshi. No, czy to jest w Osace? To jest taka ciekawostka. I to właśnie jest odnośnik do kruka. Spojrzenie Ryoshiego, czy też tak, to tak można tutaj odgrywać jedną z ciekawostek. Rzecz jasna. Co tutaj mamy? Tomasz Wojtek, Unprofit Degen. Jakby się okazało, że Elon to Ryoshi i tak dalej. Okej, odnośniki, tu mamy różne. Tak, odnosi tutaj Tomasz co do tych okoliczności zbiegów właśnie z WWE, Wrestling, Nintendo, Matka, Maska i tak dalej, czy są przypadkowe, albo trafiamy na właśnie coś pięknego w drodze, albo mamy grubego pecha, ale pomarzyć można pomarzyć według niektórych. Tak, pozdrawiam też wszystkich serdecznie, ja też z racji czasu nie jestem dość aktywny tu i tam, ale śledzę wypowiedzi i będę starał się to nadrobić. Tak, jak pisze Wojtek, Vitalik Buterin na 100% zna Ilona, dokładnie. Tak, pojawił się w Azji, też w Japonii, z Osaki bodajże, dokładnie. Także zapraszam do Osaki, tam nasze swobodne miejsce, Czarna, Shiba Inu. Kolejny projekt, może niektórzy zauważą, ale z jakimi połączeniami fundamentalnymi, to właśnie co na innych materiałach zapraszam. Także tak. Tak, to był odnośnik do swojego portfolio, już to ustanowione, nawet levele, gdzie będą sprzedaże, proszę Państwa. Także pozytywnie, ale też przygotuję tutaj także tak, przygotować swój własny mózg i chciwość, bo jak to wszystko ruszy, no to tu mogą niektórzy okazać się przegranymi. Nie mówię, że za wcześnie wchodząc z pociągu, oczywiście ja tutaj nie chcę mówić, żeby nie sprzedawać tego wszystkiego, bo taki moment nadejdzie z pewnością. A sam wielki plan już będzie dokładnie realizowany, dlatego jesteśmy potencjalnie na początku tej drogi. I też także tak przypomina co do właśnie supply, Kało.com, jak to wygląda. Kało, tak, jeszcze deflacyjne, to wiemy, to mintowanie użytkowników NFT i palenie i aktywność według manifesto. I też przypomina, że już tutaj także tak, już 2 hossy przeszedł, także warto na to zwrócić uwagę, jako tutaj sobie daję drabinki sprzedaży przy Handes Rynku, zobaczcie, ja tutaj widzę 450 milionów, tak, nie patrzyłem dokładnie na to, tak, zobaczcie, taki memcoin Pepe zrobił 1 miliard, więc ja bym tutaj ustawił drabinkę potencjalnie od 1 miliarda w górę, ale każdy ma swój plan, taktykę i fundusze, ja też się mogę mylić, bo nawet możemy nie osiągnąć 1 miliarda, bierzmy na to uwagę. Jak w tej grze, jak niektórzy mówią, będziemy przegranymi, ale jeżeli nadejdzie wygrana, to tutaj te levele bym podniósł. Psychologia pieniędzy, to też poleca. Gdyby ktoś miał problem z emocjami w trakcie bańki, to tą książkę przeczytajcie, może teraz przed bańką. Dokładnie. Zabiegi psychologiczne w trakcie nieracjonalnych wzrostów. Dokładnie, bo to szaleństwo z poprzedniej hossy
nie wiem, dla nowych, no to warto to się tutaj swój mózg przygotować. To odnosiliśmy się do tego. To też dokładnie wiele połączeń Lovo Shiba Connection Sims dokładnie Snipebrook tutaj jedna z wypowiedzi. Zobaczcie, to też Ryoshi, starszy materiał dla przypomnienia. Mało o tym wspominałem. To jest to konto na Twitterze Ryoshi Research. No i te 3 pazury wychodzące od Ryoshiego, czy tam jakiś predator w takim razie. A też między nogami, zobaczcie, że tam jakaś maska kruka siedzi. Mało kto na to zwraca uwagę. Tam widzimy jakieś oczy, maska, kruk, tak. Czy tam Ryoshi się chowa właśnie. A gdzie jest no to te 2 gwiazdy, które publikował Shibarium. To takie łączenie kropek. No i ten trzymający tutaj te 2, nie wiem, miecze, tak, w X, Platforma X, czy to kolejne. No i możemy powiedzieć czarna Shiba, jego włosy Black Shiba, także mamy wszystko w Osace połączone z kolorem Osaki. Ale to jest moja taka tylko spekulacja. Saitoshi Kusama spekulacyjnie tutaj na kruka, tak, imitionka zmieniona podczas Ethereum Toronto. Memcoinowo. To podczas świąt będziemy w Bożym Narodzeniu sobie zarzucać z rodziną. Zjawił się nasz kryptoinwestor. Dlaczego nie znajdziesz i nie opowiesz nam trochę o Kao, Quom, i Ilonie? Czy tak będziemy, a może będziemy inaczej? To chyba Mentos zarzucał tego oto gifa. W takim razie temat Hunter's Dream jest, to będzie Childhood's End, ale może zanim dalej, to jeszcze w takim razie przejdźmy tutaj z tego, co słychać tutaj. Z powrotem spekulacyjnie, jeden z ptaków. Pozwolę tę stronę odświeżyć. Jak mówią, ten materiał chyba będzie najdłuższy w tym wykonaniu i dlatego ten materiał powinno się rozbić i oglądnąć, przesłuchać dalej. Zwłaszcza, że pozdrawiam zagraniczne osoby, które wiem, że też tekstowo tutaj są i to jest dość utrudnione. Tak, to jeden z tych właśnie wpisów wspomnianych Ewy i tych gwiazd. Ok, nie tracimy czasu, pozwólimy na odświeżenie. Czy te wszystkie strony się odświeżą? To jest to przypomnienie. Japonia. I to spotkanie Vitalika Buterina i też fundacja Ethereum IMUG, nie wiem jak to się wymawia. Tak przypadkowo się zjawili w jednym miejscu ponownie, gdzie swój start miała Shiba Inu i też Elon się pojawił na tej koncercie. Grimes. Kolejny w cudzysłowie przypadek, a dla mnie łączenie kropek. Tym samym mogli porozmawiać, jak tutaj możemy właśnie, o czym to spotkanie mogło mieć miejsce. No właśnie, na pewno też oczywiście kryptowalutowe, dogłębna dyskusja na temat znaczenia zdecentralizowanej platformy wykorzystującej blockchain i to środowisko Web3 Kao. No właśnie, to też z tych Simpsonów, tak? Bajki, gdzie przepowiadają przyszłość, jak wiemy te XRP, Bitcoin, pandemia i UFO, przyszły rok chyba, tak. To też te kruki są zarzucane, to jeden z tych wyznaczników. No i też Doge Designer odnosi się do WWA, potencjalnie tej walki Ilona z Zuckerbergiem. A dlaczego akurat WWA, a nie jakiś box, tak? No bo to oczywiście to będą te sztuki walki, ale Ryoshi, ten wierny fan WWA. Tu mam jakiś materiał promocyjny, pozwolę go zarzucić. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my
Innocence was stabbed by the flash of a neon light. Split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one did disturb the sound of silence. Ta wielka gra musi mieć swoje zagadki. To stara wypowiedź, oczywiście chyba z 2 lat na temat Doge. Dogecoin was invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency, and that's why I think there's like an argument like fate loves irony. Like the most entertaining outcome is the most like what would be the most ironic outcome? That the currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency. Right? No, absolutely. To the moon. To the moon. Dlatego to zarzucam, iż z takich memcoinów i tych wszystkich narracjach, które szukamy, mogą pojawić się tego typu rozłożenia właśnie. To jest ten materiał wideo też przypominający, co już mieliśmy, tak, tego kruka nodlującego. Community. To jest wpis, kto to jest ten Satoshi Kusama i tak dalej. Zostawię dla tych, co są chętni do zarzucenia takie podstawowe informacje, czy to może jak Satoshi Nakamoto, ten osobnik przy Bitcoinie, czy to jest Elon Musk, czy to jest też Sara. Będę powtarzał i powtórzę dla nowych ten bliską korelację Satoshi z Sarą. A Sara potencjalnie może zniknąć w roku 2023, jak też wspominała. A jeżeli ma zniknąć, to odnosi się do uruchomienia potencjalnie ekosystemu. Czy się uda, czy też nie, to już czas ukaże. To na końcu o wątku Enkidu. Tak, to odnosiło się co do właśnie tego Convex Finance, gdzie tutaj mieliśmy wspominkę na temat tego. Oni też już w 1 sierpnia, tak, no dość tutaj tajemniczo, tutaj to łączenie jakieś kroki milestone. To jest projekt, który przez Enkidu był właśnie w roku 2021 wymieniany, a dla tych, co tutaj też szukają dalej, to Convex Finance, jak wspominaliśmy, jest w wallecie właśnie potężnego Childhood's End Deploy, tak. Dość pokaźna kwota i nie tylko na tym wallecie Convex Finance. Oczywiście, jeżeli patrzycie tu na inne projekty, to on je otrzymał, a nie zeswapował. To jest diametralna różnica. Także to temat fundamentalny, no tak co tylko sądzę, że spekulujemy. Co tutaj nam Elon też Doge Design przypomina, a jest to osoba, z tymi gwiazdami 2, żeby action to make it good, and it will be. Well, I think if you want the future to be good, you must make it so. Take action to make it good. wziąć akcję, zrobić coś, jeśli chcesz, aby przyszłość była dobra, musisz coś zrobić. Podejmij działania, no właśnie, podjąć działania. A, tu jest wątek, ktoś rozszyfrowywał, dlaczego Sara ma taki oto, a nie inny tam gif wstawiony na Twitterze i Telegramie. To też, jak tutaj w community polskie i też to widziałem na jednej, nie pamiętam już gdzie, ale dobrze tutaj chyba Unprofit Degen rozszyfrowywał właśnie jedna z gier odnosi się do tych postaci i nie tylko Sary, postaci dość wojowniczej właśnie w aspekcie, co tutaj mamy, a to też było znalezisko jedno z walletu, czy ten wallet o nazwie What You Heard Tell You jest jakoś ważny, powiązany, dość historyczny tutaj, gdzie rozszyfrowane były przesłania transakcji na inne wallety i tak dalej, a tam dalej można tu szukać się dość grubych, według jego zdaniem, milionów dolarów złotych i pytanie, czy czekają na uruchomienie tego jednego przycisku. A dlaczego taka, a inna nazwa? What does your heart tell you? No to historycznie
Na Kawo.com jest to przedstawione. Starszy z 6 czerwca tamtego roku, przypominamy. Tutaj pojawienia się Ilona Muska na temat końca dzieciństwa i te powieści Clarka, końca dzieciństwa, Childhood End. To właśnie ta reklamówka na konferencji Shibarium Toronto. Jako tutaj wyróżnik. Teraz przypomnę, że właśnie po tym Shibarium to wszystkie te update'y 1, 2, 3, jakiś jutro ma być kolejny, to dzisiejszy, tak, Satoshi Kusama, dość króciutki. Wszystko dobrze się składa, że ruszyliśmy po Shibarium 2, Layer 2, czas na Layer 1 i tych ich problemach właśnie, tak. W Monday tu ma na myśli, że podejmujemy naszą skalowalność i testy, pracując z nowymi, jeszcze starymi przyjacielami. Jak to czytać? Nowymi, jeszcze starymi przyjacielami. Pamiętajmy, że Childhood's End może to stosować się w każdym ekosystemie. W każdym ekosystemie, między innymi przy Shibarium, czy już nie mówię o blockchainie na tej platformie Ilona X Muska. To też reakcja po uruchomieniu Shibarium i te ich problemy, ten most i ta zgubiona ilość potencjalnie dobrych milionów o wartości w Ethereum. W takim razie czas na wątek tutaj inny, dalszy, dość ciekawy, z rzutów i nie tylko. Elon Musk, właśnie, i tu sobie zobaczcie the bio, Blades of Glory, odnośnik tegoż oto właśnie Blades of Glory, to jest ta postać Sary, używana jako Blades of Glory. Elon Musk na swoim X. Oczywiście narracji nie, szukamy innych, ale w tym ekosystemie ja to łączę tak. Blades of Glory, Sara, reakcje i te frontrunny z Elonem. 3, jak pamiętamy, historyczne na Twitterze miały miejsce gifami. Może przypadkowo, może jestem tutaj zwariowany, ale dlaczego Elon wyprzedza nas, jak to wspominała Sara, tak spekulacyjnie. To był ten odnośnik Elona. Tutaj community doszukuje się lampki, gwiazdy. Pośród tych japońskich drzew w Osace, to ja dorzucam od siebie. Nie zmarnujcie tego potencjału. Oczywiście z ryzykiem, jakie tutaj też są znaki przekazywane. Tak, to był ten memcoin. Tutaj doszukiwali się tych, tak, bo tam były banery, jak widzieliście drugiego dnia inny baner był i ten Toad chociażby zmieniony podczas przemowy Satoshi Kusama, czyli tego PP Killera. Ale tutaj doszukiwali się jakichś gwiazd, chociaż w lepszej jakości to nie były gwiazdy, jak wiemy już, ale nie zmienia to faktu, że te banery tam były niektóre na drugi dzień zmienione pod wideo. Doge Designer, dlaczego parasolka? You are gentleman. Ryoshi ma przyjść z nieba z parasolem. Czekamy na to przyjście. W jakim to wyjdzie wykonaniu, w jakim zakątku, jakimś przekazie, nie wiem. Ale szukamy tych połączeń. To było to MBO. Sara, jak wiemy, to też odnośnik. Tak, i to jest ten gif, który jeden Sara przykazywała właśnie wojowniczej postaci końcu dzieciństwa, a nadejście tej rewolucyjnej od Ryoshiego Vision czasu. To jest to Orange Suda, przypomina to wideo właśnie, jako ten było zakryte O, ta litera O, tak, na Shibarium Telegram, po tym, gdy zostało tam otwarte, ale też to właśnie to, doszukiwali się do innych projektów, Suzumy chociażby, tak, ich wykonaniem. Też pytanie, portfel, tak, to był doktor, który odnosił się do tego, że portfel Librarian ma ponad $100,000 USD w SFOX. I jak pytałem mnie, czy w co mam się pakować? Kawo.com. To są te właśnie gify też przez Sarę chociażby wykonywane przez Someone Smart i też innych tutaj widzieliśmy na Shibarium Technology administratorów, moderatorów zarzucane, które były wykorzystywane też przez Sarę. Oczywiście, tak, to też Elendil, ciekawy profil, interakcje miał. Chyba tam też Satoshi Kusama wcześniej, jakieś polubienia i tak dalej. To ta jedna z postaci chociażby na odpowiedź SHIB jest większa od X. Sega, tak, Nintendo.
To są właśnie te znaleziska przez Unprofit Again, to są te postacie z X-Manów, nie, tak? Zdjęcie Sary, Streets of Rage, nie też jak tutaj dołącza. Okej, tak, połączenia Elendil, dawał jakiś like czy coś i to nawet pod postem z chyba na Shibarium 1. Tak, to jest ten gif. O, i to jest odnośnik Satoshi Kusama. Tak, to Satoshi Kusama mówił o Goku i Vegeta. A to jest ten odnośnik właśnie do tego NFT-ka, pamiętacie? Tutaj wspominałem, ta fuzja, połączenie tej karty na kłom. A Satoshi Kusama ze Shiba przypomina o karcie kłom. A oczywiście wiemy, jak to wszystko wygląda od środka, ale to jest piękna otoczka. She jest jak She and Thread, te dwa tokeny, które mają być, są jak Goku i Vegeta, comes with it. No, możemy to oznaczyć, to jest właśnie to, karta przypomina Olawi. Merch. Zawinięty w O. A, to jest ten wallet, jak tutaj na Etherscanie pokazywaliśmy, Unprofit Again też. Leży, czeka, nie wiem, 5-6 milionów dolarów w USDC. Na co? Dobre pytanie, ale chyba możemy się domyślić. Fajnie, że tutaj ten temat przypominany. Satoshi Kusama, Ethereum Toronto, jego wpisy, Tomorrow Change. Pewne zmiany naszły, ja uważam, tak, to bardziej właśnie odnośnik, nawet chociażby sama wizyta w Japonii Ilona i tych osób z Kanady, gdzie wcześniej mieliśmy informacje, zobaczcie, właśnie mówię, i tak, te Indie to były, tak, Indie, Paryż, Kanada, Japonia, nie wiem, co będzie dalej, jaki mamy rozskaźnik, gdzie dalej. Ale wykazuje się na to, że to powstanie Shibarium w Osace i teraz jest to spotkanie w Japonii, właśnie to też jest pewien rodzaju wyznacznik. To jest wycinek z Satoshi Kusama przemówienia na tym drugim dniu, jak wiemy, i tam doszukujemy się tej gwiazdy oczywiście, ale jak wiemy, to ta gwiazda jest wykorzystywana przy wszystkich większych social media, a może nie bez powodu, jak to wszystko się połączy z tradycyjnym światem i światem krypto. Jak przypomina doktor wypowiedzi Sary, dokładnie this ecosystem is bigger than the shit. Chodzi o Shibarium, odnośnik dlaczego ekosystem jest większy niż Shibarium. To jest nic to Shibarium i tak. Czy dołączy do Shibarium? Nie dołączy. A Sara była na początkach Shibarium. To jest ten oto pas. Tam też ktoś doszukiwał się, że to ten pas jest w innym miejscu niż w Kanadzie, tak, to nie wiem, ktoś Nowy Jork, czy nie, że Toronto, ale dla mnie tutaj znaczenie jest most i właśnie Japonia, Kanada wcześniej, no i teraz to Japonia, tak, to chociażby to Japonia, dokładnie, amazing, ten wpis Ilona, że właśnie przybył do Japonii, odpowiedź Doge Designer, zobaczcie, tym oto gifem. A tym oto gifem wcześniej Sara też swój ruch wykonywała. To taka nowość. To jest ta nowość, ciekawostka. Kolejny front run, wyprzedzenie informacji. Wyłączenia kropek. Playing with power because our blue is nieskończone. To właśnie ten usunięty wpis Ilona, gdzie na początku widzieliśmy, nie odczytywał się, gramy z power. Ten wpis power wypowiadał, jak wiemy, z Dogecoin. Shibetoshi, tak? Power wypowiadał też, że wypowiadała Sara wcześniej. No i tak to wszystko się łączy. To jest to nagranie Ilona z Japonii. Tutaj komunikat doszukuje się motylów i tego kręgu. A jak wiemy, motyle, wyjście tego motyla z kokonu, jak Sara zapowiadała, już ten rok minął. Jak przypomina tutaj Orsk Edu, tak? Prawidłowy czas, to starsza wypowiedź Sary, jest jak predator, no, swój cel namierza i ten cel może być Shibarium. Pamiętaj, że się pewnego ranka obudzisz i będziesz w szoku, jak to wszystko zobaczysz, tutaj ilość osób na grupie. To jest oczywiście nie O, a 0, odnośnik co do, że ilość się pojawia wszędzie, wpisując ten dolar, ale to jest 0, nie O. Co tutaj jest jakaś wypowiedź. A, to jest to odpowiedź co do wpisu Sary, że mówiła, że jesteśmy w przeszłości, czyli wykorzystania swojej szansy kupienia jakby bitcoina wcześniej, tak? Czyli nie miała na myśli początku krypto. No właśnie, coś w tym temacie. I to też jest odpowiedź, że jak wiemy, Sara zarzucała też tego kota, że Elon tam lubi koty, czy coś takiego.
Dniu Kota i też Dodge Designer i też Elon tam wpisywał o kotach. No to też taki kolejny ciekawy właśnie, druga, jedna z wartych uwagi. Kolejna warta uwagi jest przypomnienie Shibarium 1 konta Someone Smart, polubienia właśnie co do tej numerologii 369 uniwersum Nikola Tesli i to jest to było starszy temat, a 369 Charles Zend i to pośrodku łączenie tego ekosystemu i każdego innego wydaje się ciekawym schematem. Tutaj jest zarzucone zdjęcie obserwowany przez Elendil, to ten konto na Twitterze, Ship Guy i Shaitoshiego. Post polubiony przez Shibarium 1. Warto przypomnieć, dokładnie. Oczywiście latający Piotruś Pan, Ship Guy, Neverland. Odnośnik co do tego Convex Finance przypomina też doktor i wypowiedzi jednego z użytkowników Summer of Shibarium i tych stablecoinów, MakerDAO, inna decentralizacja stablecoina. No i tak, tu właśnie te minusy, jakie przypominają co do tego centralizacji na Coinbase i tego PEG-u, a też tutaj przypadkiem właśnie może być jako MakerDAO, jako korelacja decentralizacji. I tutaj też wypowiada się co do właśnie tego Komparium i innych wzdłuż tunelu łączącego właśnie wejściem w gdzie ma być to minting. To jest też ciekawy temat bardzo. Tutaj też przypomnienie Ad Astra, Doge Designer jako gwiazdka do gwiazd, dokładnie. Wasze tutaj korespondencje. Tak, mamy, jak przypomina, 1,5 roku bez wyprzedaży walletów, nawet na tych podbiciach, więc w mojej opinii ja bym nie wyrokował, że oni to zrzucą. Jeśli wiedzą jeszcze więcej od nas, to nie zrzucą tak szybko. Okej, i z tych wypowiedzi tutaj. A jeżeli jest tak, na minus, dollar cost average, nie porada inwestycyjna oczywiście. Mamy jeszcze folder com na końcu w takim razie. Ale zanim do niego przejdziemy, no to w takim razie dalsze tutaj informacje. Tutaj możemy dorzucać się naszej wirażu i tego łączenia, ale wiemy, to są wizyty Ilona w tych pokojach, tam na tej galerii, gdzie miał swoje wejście i różne pokoje różne przedstawiały, no ale tego oto pokój jest też zarzucony, a to się wszystko tak łączy. A tu mamy kolejny wpis, który nie istnieje, albo tylko błąd tymczasowy. Nie, no dlaczego? Nie mówcie, że ten wpis został usunięty, a chyba wiem, o jaki wpis chodzi. No bo to chodziło o te krople deszczu Ilona, jednego z pokojów, gdzie tam, no, mogliśmy zobaczyć nawet taką małą postać z parasolką, Rayoshi parasol. Serio, to jest usunięte. A to oto nasz Ilon na Japonii. Grimes, tak, ta para Elon i Grimes, dziecko o imieniu X, Grimes w stroju kruka rok temu, kostiumie masce kruka, czarnego doktora, flagi. Quom Dev, tak, Kodai zniknął, nasza misiowa maskotka. W ostatnim materiale, jak wiemy, zniknął jeden, drugi. Kogo teraz mamy? Jakiś Enkidu Mephisto, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Chodzi tutaj o ten WWA Wrestling, nie tutaj o samą walkę. I ponowne nawiązanie, te gify, które były wykorzystywane właśnie przy Child's End narracji od początku, a Rayoshi jest fanem WWA. A, to też komunikat doszukuje się innego rodzaju, zobaczcie, że K oznacza też Great Wrestler. No to już jest tak komicznie, tak mi się wydaje. Na każdym kroku nie widząc. To też widzieliśmy te kruki, ok, z tej narracji. Co jest tutaj? A, to spotkanie w Japonii. A nie, inna rzecz.
Nie wiem, o co dokładnie chodzi, ale tylko tak dorzucam wam. Może wy wiecie, pan Kotori, przedstawiciel krajowego, był zadowolony z kanału w przeszłości, ale w maju 2010 roku, Robin Hood wirtualnych umieścił na Twitterze tajemniczy film przedstawiający pijącą wronę. Film został wkrótce usunięty. Pytanie, czy już wtedy jakaś nie była narracja, tak jak na Reddicie i tak na tutaj wcześniejszych latach, ale to no wiemy, jak Elon Musk ile lat tworzy tę platformę X przecież od 98 roku, a więc ta cała gra, pytanie, czy jesteśmy na końcu drogi tej gry. Max też miał jedną ze swoją korespondencji w tamtym roku dla przypomnienia na temat Blue Burn, narodzin Hunter's Dream. No zobaczcie, to przecież ta jedna z największych giełd, które hodlerzy tam swoją Hunter's Dream posiadają na walletach. Community doszukuje się też co do Grimes tego plakatu z koncertu. Jedni tu widzą po lewej stronie oczywiście. Nie wiem, tu na przykład Cuka może się tego smoka doszukać, inni doszukują też tu gwiazdy, która jest tutaj, a też Raven jako kruk wymieniony po angielsku. O, tylko takie zagadki. Ok, folder Quam. Co tutaj mamy? Też ciekawe konwersacje. Quam One jako tutaj, nie wiem czy naprawię to auto, w cudzysłowie, z żartem oczywiście. Dlaczego Quam nie jest wystartowany jeszcze. Jego odnośniki co do komplementu już blockchaina, tak dalej, dyskusje, sprzątał swój dom i tak dalej. Tak to oczywiście uważam, to jest tylko gra, bo Kodai zniknął. A jak tu pyta Lobo, nie jesteśmy Shibarium, nie mamy devów żyjących w swoim domu, czyli tutaj dobry znak daje, bowiem no, jako decentralizacja po prostu oni muszą przyjść, tak, znikąd, nie, że tam Shibarium ma swoich, tak, wrzuconych już, okej. Bye. Oczywiście żartuję, to wypowiedź w tym tygodniu, Quam. No i mają być dodane tutaj na tym weekendzie, rozumiem, jakieś parę Ethereum obok Quam, dość ciekawy temat, a może Quam się doda, tak, i tym podobne. Ja po prostu na to czekam, zobaczymy. Jak też wypowiada się, że Mosk, który będzie wypracuje o wiele lepiej niż na Shibarium, który tam został wykonany, bowiem Shibarium Withdraw, wypłata, bierze 1 Wix w 3, tak, a tutaj 30 minut dla nas. 2069 rok to jest nasz data startu, także mamy jeszcze dobrych kilkanaście lat, oczywiście w formie żartu. Ale zobaczcie, jak to pisał wczoraj wieczór. We don't need to delay years. Nie potrzebujemy tutaj opóźnień latowych. Mnie się wydaje, że to będzie tego roku, mogę się mylić. To też nawiązanie do zniknięcia Sary potencjalnie. No tak, i tą historię piszemy. A potem znikną te postacie, albo też będą pod innymi narracjami. I kolejne szukanie, i kolejne ciekawostki. Dlatego uważam, warto budować swoje tutaj community, nie tylko właśnie polskie, ale i międzynarodowe, aby szukać tej wspólnej gwiazdy. Potem dalej. Jak to też Blockchain wczoraj pisał, iż tutaj widzi devów, którzy będą do nich dołączać. I też, jak zauważył, jego konto zostało zafollowowane przez jednego z Pepe Moon. Czy to może być jakiś znak? Ha? Czy to może jakiś pierwszy meme coin gaming na Quam One? Could be first meme gaming project on Quam One. Tak, tu też przypomnienie starsze. Warto ten temat odświeżyć. Wypowiedź Sary. I tutaj przytoczę końcówkę, drugą część, tak, to dlaczego Quam powstało i tą całą wizję Rajuszego w tym ekosystemie Quam ma widnieć. Ponieważ oni posuwają się z cierpliwością, te Quam One jako cierpliwość i to ma być stanowcze i pozostałe na lata, na wieczność, że tak powiem się, w krypto, blockchainie. I pewnego dnia, kiedy Quam wyjdzie in one day and all the exchanges at once, czyli na wszystkich giełdach Quam ma się pojawić po wyjściu Quam.
One. Czy to może być ten szok, jak wspominają insiderzy pewnego ranka, gdy wszystko, cała otoczka zostanie uruchomiona? Też jest oczywiście niezdrowym ujawnianie pewnych informacji, bo ten cały proces może zostać opóźniony. I sam osobiście zastanawiam się nad update'ami bardziej już nie spekulacyjnymi, a fundamentalnymi, a bardziej te spekulacyjne pozostawić na grupie. Bowiem tych zagadek jest dużo, a nie chciałbym tego procesu w imieniu, w oczach innych opóźniać. Oczywiście ja też nie chcę tutaj grać jakiejś roli, a mogę być w błędzie i też bierzcie dwie strony płotu, ale myślę, że powinniście sami ocenić po tych już wkładach, fundamentach, jakie zobaczyliście. Dla tych, co widzieli, bo chyba nie wszyscy widzieli od A do Z, od pierwszych minut. Ciekaw jestem, jeżeli jest taka osoba, niech da znać w komentarzu, która widziała od pierwszego update Cow Quam wszystkie co do minuty. Wątpię, że ktoś taki się znajdzie. Ok. Tutaj to w tamtym update'cie wspominaliśmy. Jak to obrócimy, jest Quam. Tesla, ten osobnik wspomniany w wcześniejszych update'ach. Quam, odwrócone T300, to ten film oczywiście tej walki Persjan, to też jest ciekawe, bo to jest temat irański. Oni tam walczyli ten 300, tak? Tam była ta walka, nie chcę się odnosić, bo to jest temat historyczny bardzo ważny, ale zobaczcie sobie to film na temat tego, tych walki perskiej i też ile on się odnosił, literally watching that, że on to oglądał, a odwróćmy sobie ten Quam i mamy ten Quam pisane jako 3 to jest M. No i też ile on tutaj ma swoją konwersację na temat tego filmu. A to się odnosi co do Iranu. Blockchain, kolejny temat, to starszy. Market jest całkiem spokojny. Weekend zobaczymy reprezentację tokenów, które będą w parach Quam. No to właśnie, no potencjalnie dzisiaj powinno coś być. A to jest odpowiedź co do tych zgubionych 23 miliony z Ethereum, spalone na zawsze według tego tam mostu, które zostało. No jeżeli taki osobnik mówi, a też i widziałem na Etherscanie gdzieś tam zarzucane informacje, nie zrobiłem dokładnego researchu, ale jeżeli taka osoba mówi i te inne pojawiają się, nie zostało to rozgłośnione, a może dopiero będzie, kto wie, to może ma być ten marketing, może plan, I don't know. Tak, że to prawdziwa informacja, nie fake. I Quam będzie żywił się z tego tutaj wpadki Shibarium zaplanowanej, czy też nie? Tak, jesteśmy, jak pisze Sherlock, w złotej drodze. Jesteśmy na dobrym statku. Jak to przypowiada, odnosi się co do Titanica. Oby ten Titanic nie był, że będziemy tonąć i tak będziemy sobie śpiewać do utonięcia. Dlatego warto na potencjalną hossę inne projekty też akumulować. Ja chociażby sam, gdzie te update'y były, tak, Tao, BitTensor i chociażby Kadabra, Oli, Krypto i inne osobności wypowiadają się na Telegramie Kryptospekulacja. Zapraszam do gromadzenia własnego walletu. Akao, Quam, Osaka, Toad, Snybrock, Rain i te inne powiązania wrzucić do tego innego walletu, koszyka. I też dobrze tutaj odpowiada Sherlock, tak? Że ten Bridge Quam 1 będzie otwarty już na istniejącej technologii kosmosu, która była testowana przez lata i przetrwała nawet upadki Luny, jak wiemy, tak? Po upadku Luny ten Bridge nadal dobrze działał, no ponieważ kosmos stworzył go świetnie i to jest ten wyznacznik fundamentalny, techniczny uważam. I też widzimy również, co się stanie, gdy warstwa zostanie uruchomiona zbyt wcześnie w niewłaściwych warunkach rynkowych. To też bardzo ważny temat, dobrze poruszony. A myślę, że po co tutaj robić sobie otwarcie, pump i szybki zjazd? Jak można to wykorzystać lepiej? To jest cała gra w kryptowalutach. Oczywiście technologicznie także. Mam nadzieję, że ludzie przestaną prosić o wcześniejsze uruchomienie Layer 1, ale bądźcie wdzięczni, że nasz programista, jak to wspomniał, nie mieszka w piwnicy swojej mamy, co do Shibarium, dokładnie. Quam jest królem, nasi przeciwnicy Shiba znowu się zaszczelili, wkrótce musimy znaleźć nowe projekty do odwrócenia, jeśli Shiba się zrujnuje. I tutaj podziękowania dla blockchain fizyk, który się udziela. Tak, może w 2023 roku nasz wspólny czas dobiegnie końca, Sara.
informacji i wiarygodność, jaką mam w zespole, są tak wysokie, że spowodowało to, że niektórzy ludzie nie uwierzyli i zostali zranieni. Nigdy nie osądzaj nikogo zbyt szybko, jesteś tak pochopny i niedoinformowany, że dlatego zawsze jesteś zdenerwowany. Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Satoshi Kusama, to mówiliśmy. Też starsza odpowiedź Sary, że tutaj nie jest osobą do surfowania, znajdowania tokenów. Pracuję tylko z tym zespołem, bądź w grupie i jeśli znajdziesz inny token, po tym tokenie będziesz wiedział. No właśnie, to też taka starsza wypowiedź, tylko chciałem ją zarzucić. Oczywiście przetłumaczona z perskiego języka. Taka ciekawostka, to tutaj Kodai na Twitterze, Kodai the Beer. Zarzucił, oczywiście nieoficjalne konto Kodai w tym czasie 742, a potem Satoshi Kusama na Telegramie Shibarium Technology. Soon słowo i ten give soon. No, oczywiście może być tylko przypadek, ale pewnego rodzaju są ciekawe rzeczy. No i też na Shibarium Technology jeden z moderatorów, adminów zarzuca no to give, no kłam, zdecydowanie. I te wrestling, Ragnar Shib, jak widzimy poniżej, ojaj. Dobrze. I na końcu jeszcze, no tak, tu chciałbym zarzucić informację, to starszy temat, zobaczcie jak starszy, 2021 rok. Chodzi o Enkidu i jego wypowiedzi już na temat Convex Finance. I tu jeden z takich użytkowników chociażby wypowiadał się co do Shiba Swap. Tam też był swój akces jakiś wewnętrzny problemów z kodem i te 5000% APR potencjalnie, aby uważać na ten kontrakt, jak był wykonywany. I zmierzam do tego, że Enkidu, będąc w roku 2021, zostawię to bez komentarza. Tu jest choćby mowa o Convex. A więc. She is building. To takie łączenie kropek. Tych wypowiedzi Enkidu było tylko kilka z tego okresu czasu. Convex Finance, Child Cause and All i to łączenie kropek. Ja zapraszam wszystkich na grupy Telegram polskie. Kłam będą zarzucone linki. No i do szukania informacji dalej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Ahoj.